Zabieramy Was dzisiaj w dosyć niecodzienną kulinarną wycieczkę po Mediolanie, gdzie połączymy tradycję Włoch z nowoczesnością, która jest dosyć charakterystyczna dla tego miasta, ale z Włochami raczej nie ma nic wspólnego. Pozwólcie, że Wam to wyjaśnię. Mamy Wam do zaproponowania po 2 różne dania na każdy posiłek. 2 na śniadanie, 2 na obiad i 2 na deser. Kolacji nie będziemy jeść. Chyba. Każde z tych dań będzie jedno dosyć tradycyjne, miejscowe powiedziałbym, lub włoskie, a drugie kompletnie nie mające nic wspólnego. Chodźcie z nami i zobaczcie, jak namieszamy sobie w żołądkach. Na śniadanie idziemy do Luini. Jest to bardzo kultowy lokal. Pojawił się w Mediolanie w 1949 roku. Rosa Luini przywiozła swój przepis z Apulii do Mediolanu i przez te lata stał się naprawdę kultowy. Obawiam się, że jest tam dużo ludzi i będzie duża kolejka, a jesteśmy dosyć głodni. Bardzo. Ale sprawdźmy, jak to tam wygląda. Po drodze mijaliśmy mnóstwo lokali, w których ludzie zamawiali sobie śniadanie na wynos. Jednym z nich była pizzeria Surbillo, która oryginalnie pochodzi z Neapolu. Odcinek z Neapolu możecie znaleźć w opisie tego filmu. Zwiedzaliśmy go z moim neapolitańskim przyjacielem, którego nie widziałem od 30 lat. Ty, dobrze to wygląda, co? Pięknie pachnie przede wszystkim, tak na pierwsze wrażenie. I tutaj macie i słodycze, w sensie takie, wiecie, słodkie przekąski i nie tylko rzeczy z głębokiego oleju. No te panzerotti to są w ogóle rodzaje. Może być z pieca, może być z frytury, a mogą być na słodko. Un panzerotto al forno pomodoro e mozzarella. Secondo panzerotto fritto e salame piccante. Zobaczymy sobie. Jesteśmy szczęściarzami, którzy kupili jedzenie. Patrzcie, ile ludzi już tutaj czeka w tej chwili. A my już mamy. Zaraz powiemy Wam, jak smakuje nasze śniadanie. Co interesujące, nie macie gdzie przystanąć ani usiąść. W środku nie ma miejsca do siedzenia. Jest to typowo kup i wyjdź. Także trzeba sobie szukać miejsca, żeby Wam nagrać, jak to smakuje. Już po kolorze widać, że twoje jest frytury, a moje pieczone. I od razu powiem, że to pieczywo pachnie cudownie. Powąchaj moje, nie wiem, czy twoje z frytury pachnie. Całkiem inaczej. Moje pachnie trochę tak jak pączek. Tyle, że nie słodki pączek, tylko tak, no wiecie, ciastem z frytury. Jak w środku? Moje jest świetne. Ja Wam najpierw otworzę, jak to wygląda. Bo mam salame picante. Powiem Wam teraz, jak to smakuje, bo pachnie obłędnie. Na bank zjem to całe. Oni tego nie podgrzewają na bieżąco, tylko dostajecie z lady. Ale z lady jest to idealnie takie cieplutkie, że można od razu jeść. To dopiero pierwsza rzecz, jaką jem w Mediolanie, ale myślę już, że chyba to będzie moje ulubione, bo ja bardzo lubię proste rzeczy. Praktycznie 3 smaki. Ser, pomidor i to pyszne pieczywo. Nic się nie chce więcej, nic. Jest po prostu idealne. Jak zobaczycie kolejkę, nie przejmujcie się. Ile my staliśmy? 2 minuty? Tak, idzie bardzo szybko, bardzo szybko. Nawet jak kolejka jest do końca budynku, to stawajcie. To naprawdę jest kwestia 5 minut, 10. Ale dobre, no? To były moje. Po takim śniadaniu pora na coś słodkiego. Ja już bym drugi raz stała w tej kolejce po to jedzonko. Zostawiamy tą zatłoczoną uliczkę i knajpkę, chociaż szybko obsługiwaną. I idziemy do oczywiście galerii. Galeria Vittorio Emanuele II to jest najstarsza galeria we Włoszech i została otwarta w 1877 roku, a my idziemy tam zjeść ciastko i wypić cappuccino. Podobno można tu wypić cappuccino z namalowanym ładnym rysuneczkiem. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda to zrobić.
no to idziemy do kawiarni Marchesi, która znajduje się właśnie w tej galerii, żeby sprawdzić, czy hype na nią jest rzeczywiście uzasadniony. Nie jest to lokal, który odwiedzilibyśmy normalnie, ale czasami fajnie jest wejść do takiego miejsca i zobaczyć, czy jakość uzasadnia ceny, czy jest to po prostu kolejny lokal, który jest drogi, bo jest drogi. Kazali nam czekać, bo nie można tak po prostu z buta wejść. Nie mieliśmy zamówionego stolika i czekamy w takim fajnym lobby. Słyszycie muzyczkę? 15 minut czekania. Zamówiliśmy panettone i zamówiliśmy cornetto w takim kształcie, że jeszcze takiego nie widziałem. Cappuccino z jakimś rysunkiem. Słuchajcie, zastanawiacie się może, co to jest. Jak oglądaliście nasze filmy o jedzeniu albo vlogi z Sycylii, to znacie cornetka, czyli po prostu rogaliki sycylijskie. Więc to jest wersja dla bogatych, luksusowa, nie dla plebsu. Sprawdzimy, czy smakuje lepiej, czy wręcz przeciwnie. Pachnie lekką nutką dekadencji. Nie da się tak. Dobra. A, to jest cytrynowe, ale już czujesz takie dobre cytrynowe, a nie takie zwykłe cytrynowe. Zwykłe cornetto z bardzo dobrym kremem cytrynowym, ale tak samo dobrym jak te pistacjowe na Sycylii za 1,5 euro. Ja wam prawdę powiem, jak to smakuje. Prawda jest taka, krem jest pyszny, a kornetko jak to kornetko, a je się niewygodnie. A ja zjem złoty medalion. Zostawić ci pół? Czekolady. O Jezu, wygląda dobrze. Panettone to jest coś takiego jak keks podobno. Nie lubię keksa, nie jem keksa od mojej mamy. Ten pachnie gorzej niż mojej mamy. To smakuje fajnie. Drożdżowe ciasto z rodzynkami. Bardzo dobre. To kosztowało 12 euro. Uważam, że nie warto. Ciasto jak ciasto, ale mają tutaj pyszne kremy. Takie mega delikatne i w tym kornetku i w tym keksie. Bardzo dobre, ale chyba nie warte tej ceny. Jest tutaj drogo, bo to jedna z najstarszych kawiarni we Włoszech. Stąd te ceny. Ale z drugiej strony no też jakość powinna być super. Ale we Włoszech dużo rzeczy jest takich dobrych. Warto cappuccinko zawsze po słodkiej ściągnąć. Mamy niezwykłe wręcz szczęście do kolejek i oczekiwania. Patrzcie, jaka to jest kolejka. A idziemy tu. Podziel się. Mamy kanapeczki z boczkiem i kremem truflowym z Antico Vignaio. I ten chlebek to jest
Sciacchiata, jakoś tak. Napiszę wam tu na dole, jak to się nazywa, bo nie jestem w stanie tego zapamiętać. I powiem wam tak, to jest włoskie jedzenie, ale typowe raczej dla Florencji, bo to jest ich tylko filia. Także tak jak mówiłem, jemy rzeczy czasami włoskie, ale nie z Mediolanu, czasami mediolańskie. Chwilę będzie kompletnie jedzenie nie włoskie i nie mediolańskie. To jest chyba bardzo czosnkowe. Czosnkiem i truflami. Zaraz wam powiem, jak smakuje. O, patrzcie, gdzie będzie nasza restauracja. Tu będziemy siedzieć, gdzie wszyscy. Nie mam przeciwwskazań. Dobra, powiem wam teraz, jak to smakuje. No bo jak już mówiliśmy, pachnie przepysznie. Oh god. Ja nie wiem, czy to trufle, czy to czosnek. Nie wiem, ale jest taki mocny zapach, ale nie jest, znaczy smak. Ja nie wiem, co to jest, ale smak jest tak mocny, ale nie jest odrzucający. Jest taki pełny na masakrę. To chyba trufle są. Kto wie, czy tam nie ma czosnku jakiegoś, bo tak pachnie. Boczek jest, normalnie nie wiem, co on robiony, jest parzony, ale jest mięciusi, nie ma tak, że się ciągnie. Szkoda, że zimna. Ona jest taka lekko ciepła, nie? W sensie prawie zimna. No i ten chlebek jest kruchy, z zewnątrz taki chrupiący, a w środku mięciutki. A ser? Ser jest bardzo kremowy. Nawet nie wiem, co to za ser. Będę musiał doczytać. Nie byłam już głodna i myślałam, że nie zjem, ale tak jem i coraz bardziej mi wchodzi. No, to jest bardzo blisko od Duomo. Jakieś 7-8 minut spaceru. Więc nie zdążyliśmy spalić ani tego, co jedliśmy na początku, ani nie zdążyliśmy spalić tych słodyczy. A i tak można wcisnąć. Zjeść po prostu z chęcią. Jeżeli macie ochotę na konkretną przekąskę, która może wam nawet obiad zastąpić, to poczekajcie w tej kolejce. Naprawdę, naprawdę warto. Chociaż muszę wam obiecać, że pojedziemy do Florencji, tam gdzie oryginalnie wynaleziono te kanapki i będziemy tam próbować też. I porównamy je wtedy z tymi tutaj. Ok, jak na razie to ja mam dwa, numer 1. Pancerotti i to numer 1 na dzisiaj, na razie. A te słodycze nawet czuję, że się do trójki nie zmieszczą. Dla mnie zbyt truflowe. Ja lubię trufle, ale za mocno. Ale jestem zdziwiona, bo jak patrzyłam, a oprócz tych trufli tylko boczek i ser. I właśnie ten boczek i ten ser są najlepsze, nie? Przepycha. Boczek tak w ogóle wyglądał dla mnie nieapetycznie, jakby takie surowe mięso, ale jest pyszny, a ser to aż tak się człowiek dziwi, jak gdzieś tu na niego trafi, nie? Jakie pyszne, naprawdę. Natalki ulubione słowa to idealne połączenie. I naprawdę to jest idealne połączenie sera, boczku, bułki i tego sosu truflowego. Dla mnie idealnie truflowe. Idealnie. Dobra. Ale teraz spalimy na pewno. Poczekajcie, aż zjem. Teraz na pewno spalimy to, co zjedliśmy, bo ma więc jakieś 20 minut marszu po to, żeby dojść w miejsce, które nie jest ani włoskie, ani tym bardziej mediolańskie. Jest to generalnie miejsce z drugiego końca kuli ziemskiej. O ile kula ma końce. Z drugiej strony. Ej, słuchajcie, mieliśmy iść 20 minut, ale w związku z tym, że się okazało, że jest jednak 40 minut, to jedziemy tramwajem i wcale tego nie spalimy. Tylko, że wsiedliśmy w nie ten tramwaj, co trzeba i musimy zmienić. Dobrze, że się kapnęliśmy na czas, bo to dopiero by było, byśmy pojechali w drugą stronę miasta. No to dojechaliśmy 15 minut tramwajem. Zaraz wam powiemy, czy warto było się tarzać przez całe miasto i pomylić w ogóle tramwaj, żeby zjeść coś smacznego tutaj. Tak a propos, to idziemy do chińskiej dzielnicy.
O mój Boże. No to biorę właśnie. Jest tu herbata? Pewnie tak. Co mi przyniosłeś? A herbatę? Dobra, próbujemy, Zuzia. Serniczek. No, konsystencja w ogóle, jeszcze nie próbowałam, ale konsystencja w ogóle nie wygląda na kremową, tylko taką ciastową, nie? No. I jest taki jakby dmuchany. Jakby plastikowy. Sztuczny, niedobry, bez smaku. Co ty gadasz? Moim zdaniem. Jeśli chodzi o sernik, to powiem wam tak. Jak ktoś lubi takie piankowe, delikatne w sumie w smaku i mało wyraziste, to polecam gorąco. Ja wolę serniki, gdzie jest taki sam ser zbity. No i nie ma rodzynek. Mi to prawie w ogóle nie smakuje. Trochę z zapachu i ze smaku czuć ser, ale to takie jest jakby sztuczne. Bardzo lubię serniki. Nie, ale to mi w ogóle nie podchodzi. Spróbujemy jeszcze tego. To jest czarny ryż w środku. Pachnie drożdżami. Fajne. Drożdżowa bułka z czarnym ryżem. Lekko słodkim. Ani słodkie. Lekko, nie? Taki prawie nijaki. Nie wiem, może po tych wcześniejszych pysznych rzeczach. Znowu trafiliśmy bez szału. To ma smak, herbatka. Jest fajna, kwaśna. Ale to nie wiem. Sernik jest lepszy niż to ciastko z ryżem. Dobre. Jak na Włochy, to w ogóle nie ma po co jechać. Coraz lepszy jest. To jest ciasto serowe, a nie sernik. Pochodzimy z kraju sernika. Więc ci Japończycy tutaj w Mediolanie mogą się uczyć. To jest to. Mówiłam. Idziemy dalej. Mamy teraz coś do zjedzenia, chociaż już jestem tak pełny. Ale to już niedaleko stąd. Grazie, arrivederci. Szczerze mówiąc, może źle trafiliśmy, ale określali tutaj ten sernik jako najlepszy właśnie do spróbowania. Moja mama jakby spała, to by zrobiła lepszy sernik. Ja bym tu nie przyszła nawet jakbym tu mieszkała u góry. O, to jest to. Dobra, to najpierw po mięcho, później po pierożki i chyba już do domu, bo ten ostatni smakołek to już mam potąd. Biorę bułę z jagnięciną, tutaj widzicie ją, numero uno. Musimy 5 minut poczekać, bo jest jednak trochę wcześniej jak na włoskie realia, jeśli chodzi o jedzenie. No jeszcze nikt nie je za bardzo o tej porze. Te wszystkie szaszłyki, które przed chwilą widzieliście, będą na grillu i będą już gotowe, no ale to dopiero później ludzie przychodzą z gastrofazą. Wygląda jak typowy street food, fast food, ale bardzo ciepłe. Wziąłem wersję pikantną z jagnięciną. Na ostro czuć. Ładnie przyprawione, nie? Śmieszne ciasto, trochę takie jak do pity. Zaraz wam powiem, jak to smakuje. Ale gorące. Daj spróbować. Ale pachnie supersko. Tak patrzysz na mnie, bardzo. To będzie ostre. A jest ostre? Moim zdaniem luz. Przestraszyłeś mnie. Nie, dobra. Mięso trochę Takie gumowe. ci chyba tłuste tu. Tak? Albo... Statyw. To ja uważam, że to jest smaczne, ale nie warte takich kilometrów, jak tu zrobiliśmy. Już druga rzecz, która nas tutaj trochę zawiodła.
Znaczy mnie, bo Natalka mówi, że jej smakuje. To jest gumowate, ale przyjemnie gumowate. Jak taka karkóweczka z patelni w Polsce, Po prostu mięcho tylko ostra. w kruchym placku. No okej, może być. Specjalnie Ale po to bym nie specjalnie jechał, to nie. nie? Ale dobry. Oby to nie był kot. No. No ja chyba trafiam na lepszy kawałek, teraz jest coraz gorsze. Takie jakby Niektóre są ciągutkie. kruche, niektóre są gumowe. No i ostre wzięliśmy, więc to jakby ostry dominuje cały smak. Nie brałbym ostrego następnym razem. Dobra, jemy i idziemy na pierożki, nie? Raz i do kasy. Myk, myk i do kasy. To wypluje, tak się ciągnie. Trafiłam teraz tak, że nawet się nie da pogryźć. Ale możecie sobie wybrać z wieprzowiną albo z kurczakiem, także Albo z tymi świńskimi jelitami. wiesz co? No, ostatnie. Aha. Intestino, no to są Świńskie jelita. jelita będziemy nagrywać, jak będziemy w Palermo. Także jeszcze trochę. Wzięliśmy tutaj bułkę bao. Mieliśmy wziąć w pieczywie, tak jak tam, żeby porównać dwa pieczywa. Przyszliśmy tutaj, bo naprawdę znana knajpa, ma bardzo fajne opinie, a mięso, które tutaj jest, szarpana wieprzowina akurat, wieprzowina, nie? To 12 godzin się maceruje, żeby było miękkie i dobre. Próbujemy. To nie to. Mięso, które tutaj jest, to jest takie mięso jak w rosole, wiecie? Takie gotowane mięsko, pyszne, mięciutkie, takie... Takie jak w tych pierożkach ravioli takich. No to nawet czuć, że to jest takie z rosołkiem. Nie. Ja już nie mam ochoty na pieczywo dzisiaj. Mięso pyszne ze środka. Normalnie bym wziął jeszcze tą bułkę z szarpaną wołowiną, ale już nie dam rady. Będziemy mieli po co tu jeszcze przyjechać. Dzielnica jest bardzo klimatyczna, ale dwa poprzednie dania trafiliśmy średnie. To jest dużo lepsze. Podejrzewam, że bułka byłaby jeszcze lepsza. No i 3 euro za taką bułeczkę. Nie mało, nie dużo, lecz w sam raz. Moi drodzy, nie jedziemy na pankejki, bo okazało się, że one są całkiem z drugiej strony miasta i musielibyśmy jechać praktycznie 40 minut w jedną i z powrotem. Także w tym Wam nie pomożemy. Następnym razem, jak będziemy w Mediolanie, to Wam to pokażemy. Jeżeli ktoś chce mieć pewność jedzenia, zjedzcie to, co jedliśmy na początku. A jeżeli ktoś chce ryzykować, przyjedźcie tutaj do chińskiej dzielnicy na street food. Może źle trafiliśmy, może się nie znamy, ale było średnio. Ale też jest tutaj fajnie pod innymi względami, pomijając jedzenie. Dużo fajnych sklepów z chińskimi rzeczami, jakimiś takimi fajnymi produktami do jedzenia. To tutaj się znajduje lista i wrzucamy gwiazdki z naszymi ocenami. Dajcie znać, które byście z nich chętnie zjedli. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to też dajcie nam znać. Aha, jakby ktoś był z Mediolanu albo był w Mediolanie, to niech do nas się zgłosi i sobie wtedy ogarniemy jakieś nowe tematy do jedzenia. Myślę, że następnym razem zrobimy odcinek o typowym jedzeniu z Mediolanu, a tak w ogóle to zobaczcie sobie, jak byliśmy w Palermo i jak byliśmy w Katanii. Nara! Sayonara. Nie przestanę tego jeść.